Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj recenzja gry Prey od Arkane Studio. Parę słów natomiast na takiego wprowadzenia. Na początek może to, że Prey miał dosyć ciekawą historię powstania, ponieważ on został zapowiedziany, znaczy pierwsza część Prey, jak pamiętacie, to był taki typowy FPS, gdzie wcielaliśmy się w Indianina. To była dosyć dobra gra, muszę przyznać, i jakoś w 2005-2006 roku została zapowiedziana druga część Preya. Różniła się ona, przynajmniej z tego trailera, który żeśmy widzieli, różniła się, tam były jakieś rasy obcych, oni się tam jakoś ganiali. Też już nie pamiętam dokładnie tego trailera, ale coś takiego właśnie było. I Prey, ten sequel, który powstawał, znalazł się w deweloperskim piekiełku i w 2014 roku chyba został Prey skasowany i Arkane Studio postanowiło stworzyć coś zupełnie innego, zupełnie opartego na nowym pomyśle, nie wykorzystując jednakże tej spuścizny, która była po pracy nad drugą częścią Preya. I powstała właśnie ta gra, w którą mamy okazję zagrać. Na początek przyznam Wam się szczerze, że troszkę się tej gry obawiałem. Nie jestem fanem gier od Arkane Studio. Znaczy nie podobał mi się Dishonored. Poniekąd dlatego nie ma recenzji na kanale. Nie jestem fanem ani pierwsza, ani druga część Dishonored mi się nie podobała i obawiałem się, że Prey to będzie taki Dishonored w kosmosie. Aczkolwiek bardzo się pomyliłem, od razu przyznam. I gra jest takim połączeniem System Shocka, Bioshocka i pewnych elementów też z Dishonored. Gra jest, można powiedzieć, w pewnym rodzaju takim gatunkiem gier, który się nazywa Metroidvania. I myślę, że ono tutaj całkiem nieźle pod to pasuje. Wcielamy się w Morgana Yu, który... Właściwie nie chcę tutaj za dużo mówić, bo tutaj za dużo powiem i będzie spoiler. Przyjmijmy, że oś fabuły, nie będę zdradzał tego początku, który też jest dosyć ciekawy, znajduje się na stacji kosmicznej Talos 1, która krąży wokół Ziemi i na tej stacji kosmicznej wybucha epidemia, może nie epidemia, ale pojawiają się obcy, którzy, tak zwane mimiki, które między innymi potrafią zmienić się w dowolny przedmiot. Znaczy są tam te różne takie stwory, ale jednym z takich głównie promowanych jest to, że potrafią się zamienić w jakiś tam przedmiot. Sam pomysł jest całkiem ciekawy, jednak widzę tutaj, może inspirowali się, może nie, ale był taki odcinek Czerwonego Karła, który się nazywał Polymorph i tam właśnie oni walczyli z takim stworem, który potrafił zmieniać się właśnie w przedmioty codziennego użytku. Niemniej, nieważne. Morgan Yu, naszym zadaniem Morgana Yu jest wydostanie się ze stacji. No i tutaj mamy parę też możliwości zakończenia gry, ponieważ gra oferuje parę możliwych zakończeń, także nie będę zdradzał, jakie to są zakończenia. Oczywiście jest to taki główny trzon fabuły. Oprócz tego mamy jeszcze tajemniczy koral, który pojawia się na stacji. Jest to taka poświata, ciężko powiedzieć jak to nazwać, w takim kolorze pomarańczowym, która wdziera się na stację i zajmuje coraz większe jej przestrzenie, jednakże nie jest ona, wydaje się, że nie ma ona jakichś takich negatywnych skutków, przynajmniej na początku, na mieszkańców. No i oprócz tego mamy, podobnie jak w Bioshocku, tak zwane neuromody. W Bioshocku były te toniki, które się dodawało do naszej postaci. Tutaj mamy neuromody, które powiększają nasze możliwości fizyczne i także psychiczne, o czym zaraz powiem. Gra jest skonstruowana w ten sposób, że podobnie zresztą jak w Bioshocku, że mamy jakiś trzon fabuły, do którego musimy dojść. I dodatkowo tutaj, w odróżnieniu od Bioshocka, mamy sporo jakichś takich questów pobocznych, które są opcjonalne, ale trzeba przyznać, że autorom udało się fajnie, znaczy może inaczej, grając w Preya miałem takie przeświadczenie, że nie chcę tej gry kończyć, bo chcę jak najdłużej spędzić czas na tej stacji kosmicznej. Coś takiego nie zdarzyło mi się od dawien dawna, nawet nie pamiętam kiedy, myślę, że spokojnie z 10 lat temu, żebym tak chciał długo spędzać czas z grą, że nie chcę jej specjalnie kończyć, dlatego z ogromną przyjemnością kończyłem te wszystkie questy poboczne, bo odkrywały one
kolejne miejsca na stacji, których jeszcze nie widziałem i to było niesamowite i oczywiście cały czas jest gdzieś ta tajemnica tych wszystkich mimików, tych wszystkich obcych, którzy znajdują się na naszej, na tej stacji, ale pozytywnym aspektem w mojej opinii, coś co mnie naprawdę zaskoczyło, było to, że nie chciałem w ogóle kończyć tej gry tylko po to, żeby jak najdłużej spędzić, jak najwięcej czasu spędzić na niej, spędzić czasu na Talos 1. To jest, powiem Wam szczerze, dawno mi się coś takiego nie zdarzyło, bardzo dawno, nawet tak jak mówię nie pamiętam. Mamy oczywiście oprócz tego trzonu fabularnego, do którego dążymy, mamy też questy poboczne i tutaj też muszę pochwalić, bo questy poboczne są często mocno rozbudowane i wymagają one przemieszczania się pomiędzy poszczególnymi częściami stacji. Przykładowo jest taki jeden z questów, w którym 4 osoby na stacji grają w grę RPG, no i zbieramy informacje, bo tam mistrz gry ukrył jakieś tam skrytki na całej stacji dla każdej z postaci i zbieramy karty postaci, mapy, to wszystko, czytamy maile, żeby do tych skrytek dojść. To jest dosyć fajnie skonstruowane i widać, że ten quest jest taki dosyć długi, wymaga od nas sporego zaangażowania i to jest bardzo spokojne. Oczywiście takie questy typu wynieść, przynieść, pozamiataj też się zdarzają, ale jest ich dosyć niewiele i zazwyczaj są to i tak rozbudowane, że to zadanie, żebyś coś przyniósł, jest i tak wbudowane, czy też obleczone w coś o wiele większego, także to jest też bardzo pozytywna rzecz. Fajnie zaprojektowano całą stację Talos 1, jest ona podzielona na poszczególne sekcje i między nimi nie poruszamy się płynnie, tylko dogrywają się nam poszczególne sekcje, takie dosyć duże przestrzenie. No i tam zostało to tak fajnie pomyślane, że ta cała stacja, znaczy ogólnie cała ta gra sprawia wrażenie, że jest niesamowicie przemyślanej i podobnie jak i sama gra też jest przemyślana cała ta stacja. Przykładem może być coś takiego, że zastosowano ciekawy sposób umieszczenia znajdziek. To nie do końca są znajdźki, ale wyobraźcie sobie, że w stacji, na której przebywa ileś tam ludzi, no każdy oczywiście, tam nie może być osób niepowołanych. Każda z tych postaci jest tam w komputerze, ma taką specjalną opaskę, która pozwala ich zlokalizować i autorzy zrobili coś takiego, że możesz każdą z tych osób, żyjącą bądź nieżyjącą, na tej stacji znaleźć. Wystarczy, że podejdziesz do komputera, wyszukasz sobie daną osobę i oznaczyć się ona na mapie, gdzie ona jest i możesz ją znaleźć. Oczywiście zazwyczaj będzie to osoba martwa i to jest taka, powiedzmy, znajdźka, ona ma jakieś tam przedmioty przy sobie, ale powiedzmy sobie szczerze, to jest taka pseudoznajdźka, ale fajnie to zostało pomyślane, że te wszystkie osoby są wbite w komputer i każdą z tych osób możemy znaleźć. Mało tego, większość tych osób gdzieś mieszkała, wykonywała jakieś czynności i takie mikrohistorie każdej z tych postaci, każdej z tych osób, które zginęły na stacji, poznajemy przez czytanie maili, czytanie jakichś notatek. To jest też fajnie zrobione, że gra bardzo silnie też działa właśnie w tą stronę tego environment storytellingu, gdzie odwiedzając na przykład przedział mieszkalny, wchodząc do czyjegoś biura, możesz dużo powiedzieć o samym człowieku, patrząc na pomieszczenie, w jakim przebywa i tak dalej. Także w jakim mieszkała, czy tam w jakim pracowała. Także jest to naprawdę fajnie zrobione i widać, że tutaj poszła masa pracy w to, żeby żadna z lokacji w Preju nie wyglądała generycznie. Tam miałem wrażenie, podobnie jak w Bioshocku, że każda lokacja była ręcznie przygotowywana, a nie wiecie, tak jak na przykład w Assassin's Creedzie, wrzucamy taką wajchą, buch, całe miasto wychodzi. Tutaj każda lokacja była przygotowywana, miałem przynajmniej takie wrażenie, że była przygotowywana ręcznie. Tak jak powiedziałem, na wyspie są ci obcy. Sam origin i też jest dosyć ciekawy tych obcych, tutaj też za dużo zdradzać, też jest ciekawa historia ich tutaj, dlaczego oni się znaleźli i tak dalej, też jest to dosyć interesujące. Walka z nimi przebiega albo przy użyciu broni palnej, bo w grze mamy możliwość używania broni palnej, strzelby, pistoletów, działa, które się nazywa lepik, które strzela taką szybko zastygającą substancją i pozwala unieruchomić na przykład niektóre mimiki. To jest ogólnie całkiem, muszę przyznać, spoko. Grałem na tym najwyższym poziomie, który się nazywa chyba koszmar. No tam raczej nie rozpieszczało to, gra nie rozpieszczała ilością amunicji, ale oprócz tego po jakimś czasie dostajemy też zdolności
właściwie tych mimików i mamy takie, jak można powiedzieć, że to są zdolności takie psychiczne, czyli że możemy na przykład zamienić się w dowolny przedmiot, albo możemy strzelać jakąś taką plazmą. Także to są jakby dodatkowe jeszcze funkcje, które możemy naszą postać dozbrajać. I to też zostało całkiem fajnie pomyślane, bo w każdym momencie, kiedy dostajesz jakąś tam ileś masz tych neuromodów i chcesz sobie dopakować postać, zawsze masz ten problem, że potrzebujesz dopakować więcej aktualnie tych umiejętności niż masz tych neuromodów i każdy wydaje Ci się, że jest potrzebny, a musisz zdecydować się na jeden. To jest ogólnie wielka sztuka, bo w wielu takich grach, gdzie mamy na przykład upgrade'owanie, możemy się skoncentrować na jednym i reszta na przykład nas nie interesuje. Tutaj wydaje się, że wszystko jest potrzebne. Siła umożliwi Ci na przykład dostanie się do pomieszczenia, które jest zastawione jakimiś ciężkimi skrzyniami, tak? Ale z drugiej strony możesz doładować sobie na przykład, czy wolisz silniej strzelać, czy na przykład upgrade'ować broń. Także to jest ogólnie też bardzo spoko. Też wielkie brawa należą się twórcom za to, że do każdego pomieszczenia możemy dostać się na wiele sposobów. Możemy znaleźć kartę dostępu, możemy zhakować terminal, możemy spróbować wejść jakimś takim, jak to się mówi, kanałem wentylacyjnym, a możemy spróbować jeszcze w inny sposób, tak? Także czy na przykład gdzieś jest dziura i właśnie zakryta skrzynką, ciężko możemy tą skrzynkę znaleźć. Także tutaj jest taka pełna dowolność i w zależności od tego, jak sobie tą postać upgrade'ujesz, możesz użyć jednego ze sposobów i dostać się do tego pomieszczenia. To też jest bardzo, bardzo fajnie pomyślane. Muszę przyznać, że też poszło sporo pracy w to, żeby zrobić tak, że gra nie narzuca Ci sposobu, w jaki masz grać. To jest jedna właśnie z tych gier, takich gier, których dzisiaj już się nie spotyka, gdzie masz znacznik celu misji i to wszystko. Jak się tam dostaniesz, w jaki sposób, to już tylko zależy od Ciebie. Ta gra, to jest gra, która nie prowadzi Cię za rączkę. Może dlatego właśnie mi się to podobało, że wymaga ona od gracza myślenia i zaangażowania. To nie jest tak, że masz znacznik co 10 metrów, który Ci pokazuje, gdzie masz iść, tylko masz znacznik celu misji, dealuj z tym, robisz to, dochodzisz do tego, w jaki sposób Ci się podoba. Także to też jest ogólnie spoko. Całkiem fajnie rozwiązane, tak jak powiedziałem, gra raczej nie rozpieszcza ilością amunicji, natomiast zorganizowano to w ten sposób, że możemy wytwarzać amunicję do naszych pistoletów, zbierając przeróżny złom, czyli takie materiały, powiedzmy rzeczy, które nie służą nam do niczego i są takie specjalne maszyny, które zamieniają ten złom w taką specjalną materię i dopiero z tej materii możemy na przykład tworzyć sobie amunicję. Też fajnie zostało to pomyślane, bo tą materię możemy tworzyć nie tylko ze złomu, ale są też na przykład granaty, które się nazywają granaty recyklingowe chyba, gdzie rzucając na przykład w pomieszczenie zostaną wciągnięte do tego granatu wszystkie mniejsze przedmioty, które są w pomieszczeniu i wyskoczą właśnie z niego te materie, które nam służą do tworzenia amunicji. Tam oczywiście można też broń tworzyć, no dużo tych rzeczy tam można budować, także jest to ogólnie też całkiem fajnie pomyślane, muszę przyznać, i pomysłowe bardzo, jeżeli o to chodzi. Oczywiście też nam przyjdzie wyjść poza całą tą bazę kosmiczną i wtedy poruszamy się w przestrzeni kosmicznej w skafandrze. I też to fajnie zostało oddane, bo czuć tą bezwładność naszej postaci, gdy poruszamy się na przykład z dużą prędkością, jak działają na nią znaczy właściwie to nie działają żadne siły, bo tam jest próżnia, ale jak ciężko wytracić prędkość, żeby nie uderzyć, coś, no fajnie to zostało też pomyślane. No i też jest coś takiego, że nie wiesz, gdzie jest góra, a gdzie dół. Możesz poruszać się w 360 stopniach, podobnie jak było kiedyś w grze Descent, czy Descent, nie pamiętam jak to się czytało. I to jest też spoko, muszę przyznać, że też fajnie zostało to pokazane, gdy wychodzisz jednak na zewnątrz tej i otacza Cię właśnie ta cisza, przestrzeń czarna, właściwie cały kosmos i możesz spojrzeć na tą bazę. Bardzo fajnie pomyślane, bardzo fajnie, że dodano ten motyw, dzięki temu ma się wrażenie, że faktycznie ta baza jest w kosmosie, że możesz na nią z zewnątrz spojrzeć, zobaczyć jak ona jest ogromna i no bardzo mi się to też podobało, od razu przyznaję. I fajnie to się wkomponuje w całość. Jeżeli chodzi o, tak jak wspomniałem,
że gra wykorzystuje troszkę elementy System Shocka. Podobno Arkane Studio tworzyło Preya w stylu, jakoby miał to być duchowy spadkobierca System Shocka. Jest w tym dużo prawdy, zwłaszcza, że na początku jesteś sam w opuszczonej tej bazie, czujesz tą samotność i to jest takie atmosfery zaszczucia, zwłaszcza, że gra, nie wiem jak jest na innych poziomach trudności, na tym koszmarze na samym początku gra jest bardzo ciężka, jest bardzo trudna, ciągle się ginie. Nie przeszkadzało mi to, ale to jest właśnie to chyba, co jest w grach w Bloodborne, czy chociażby w innych grach od From Software, że pomimo, że giniesz, to tylko sprawia, że chcesz zagrać jeszcze raz i zrobić to lepiej. Podobnie jest tutaj. Pomimo tego, że giniesz, odpalasz drugi raz i próbujesz przejść jeszcze raz. Zginąłem, przyznam Wam, nieskończoną ilość razy, niezmierzoną ilość razy. Jest też coś takiego, że grając na tym najwyższym poziomie trudności, nawet najmniejszy wróg jest zagrożeniem. I to jest właśnie spoko. Zwłaszcza na początku jest coś takiego, że czujesz się niepewnie, bo nie wiesz, które z przedmiotów, które mijasz, mogą być obcymi, czyli tymi mimikami, które zmieniają się w jakieś przedmioty. I to jest fajne, bo troszkę tutaj taki klimat był z Aliensów, gdzie komandosi idą z tym radarem i takim pika. To tutaj jest podobny klimat. Co prawda nie masz tego radaru, ale też masz ten strach, że coś zaraz na Ciebie wyskoczy, że nagle krzesło, które stoi, rzuci się na Ciebie, bo okaże się, że to jest obcy. I to jest fajnie pomyślane. Później z czasem dostajesz specjalny hełm, który wykrywa te mimiki. No już to troszkę ten klimat ulatuje. Już nie ma tego... takiej niepewności, kiedy poruszasz się po bazie. Okej, mówię w samych superlatywach, bo w mojej opinii to jest aktualnie. Mamy co prawda koniec maja, ale do tej pory jest to dla mnie gra roku. Nie wiem, czy wyjdzie jeszcze coś lepszego. Może Shenmue pobije, może nie wiem, czy Red Dead Revolver teraz wychodzi, czy nie. Red Dead Redemption 2, czy w tym roku, czy przyszłym. Niemniej aktualnie muszę przyznać, że dla mnie jest to gra roku. Jest naprawdę fantastycznie skonstruowana, przemyślana. Tam wszystko działa, wszystko się ze sobą skleja. Nic nie ma się wrażenia, że coś jest wrzucone na siłę. To jest rzadko się coś takiego spotyka. Co ciekawe, właśnie w Dishonored nie mógłbym tego powiedzieć. W mojej opinii w Dishonored było dużo rzeczy wciśniętych na siłę, które się za bardzo nie sklejały, ale tutaj jest to bardzo takie spójne wszystko i to jest bardzo pozytywna cecha. Okej, ale są pewne rzeczy, które, tak jak mówiłem wielokrotnie, nie ma gier idealnych. Ze słabych rzeczy zaliczam projekt wrogów, których zróżnicowanie jest małe i same te projekty są nieciekawe. Co prawda one składają się z jakiejś takiej czarnej masy, jakiejś takiej smoły. Czasami są w kształcie pająków, czasami jakieś takie bardziej humanoidalne, ale zróżnicowanie wrogów jest bardzo kiepskie i projekty tych przeciwników w mojej opinii są liche. Oczywiście były fajne pomysły, na przykład telepata, który potrafi opętać ludzi, którzy chodzą za tobą i chcą cię zabić, no i teraz masz takie moralne na przykład, czy zabić tego telepatę i uwolnić tych ludzi, czy zabić ludzi, którzy cię atakują, którzy w sumie są bezbronni i podlegają właśnie woli tego telepaty, także to jest też całkiem fajne pomysły tutaj były. Natomiast projekty przeciwników w mojej opinii dosyć kiepskie, zabrakło zróżnicowania i jakiejś takiej tożsamości, bo one są takie trochę nijakie, mają kształt, ale tak ciężko sobie wyobrazić, jak taki naprawdę ich kształt, takie są mocno bezkształtne, najlepiej tak to określę, tak? Oni tam przypominają na przykład humanoida, ale są mocno bezkształtne. To mi się ogólnie nie podobało i przydałoby się więcej czegoś, jakichś wrogów bardziej takich wyrazistych, że tak powiem. To, co mi też przeszkadzało, to dosyć długie loadingi. Grałem na PlayStation 4 Pro, ale pomiędzy przejściami do poszczególnych sekcji bazy następuje dość długi loading. Dla mnie przynajmniej. Wiem, że są gry, w których te loadingi, na przykład Sniperze 3 są dłuższe. Natomiast przeszkadza to dlatego, że w grze bardzo, bardzo często backtrackujemy i zdarza się, że jeden z questów wymaga pójścia gdzieś tam do jakiejś innej części bazy. Często nie bezpośrednio, tylko musimy przejść przez parę tych lokacji, żeby do niej dojść. Potem na przykład jeszcze wrócić, więc te loadingi strasznie, muszę przyznać, mnie wkurzały i bardzo często nie chciało mi się kończyć questa tylko dlatego, że
musiałem znowu czekać na loading i po prostu zostawiałem to na później, żeby to zrobić przy okazji. Także są takie rzeczy. No i niestety są glitche. Glitch, który mnie dotknął, był dosyć bolesny, ponieważ nie udało się gry ukończyć. Nie mogłem przeskanować pewnego obiektu, który był niezbędny do ukończenia gry. Były jakieś patche, które w sumie nic nie dały. Jedynym wyjściem było uruchomienie z poprzedniego save'a. Wydaje się, że jest to spoko, ale jeżeli ktoś na przykład gra na jednym save'ie, no to jest już ugotowane. Ja całe szczęście na jednym save'ie nie grałem, ale musiałem się wrócić chyba około 3 godzin progresu poszło się walić i wtedy dopiero udało mi się to przeskanować. No już potem mi się nie chciało drugi raz tych wszystkich questów kończyć, bo w momencie kiedy zobaczyłem, że to się zablokowało, porobiłem te wszystkie questy poboczne, no i potem i tak musiałem się cofnąć do tego momentu przed robieniem tych questów. Już mi się nie chciało ich potem drugi raz, jeszcze raz kończyć. Niemniej jednak, jeżeli grajcie na paru save'ach, bo nie wiadomo kiedy się zgliczuje. Pojawiły się jakieś historie, że gra kasuje save'y. To też słyszałem, że takie rzeczy się robią. No mnie to akurat nie spotkało, mi się zgliczowało dosyć taki sposób nieciekawy. Pojawiły się. Na internecie znajdziecie też informacje, że grę można skończyć tam w 9 minut, czy tam w ileś, nie wiem, na speedrunie. I pojawili się ludzie, którzy stwierdzili, że nie kupią gry, którą można skończyć na 9 minut. Okej, są ludzie, którzy kupują grę dla speedrunu, to spoko. Ja kupiłem Preya tylko po to, żeby poznać historię, a to, że ktoś skończył w 9 minut, to jest osobna historia, więc jeżeli są tacy ludzie, to no okej, to gratulacje. A są, bo parę osób pisało, gdzieś czytałem takie komentarze. Gra była na tyle dobra, że pomimo otrzymania wersji promo od Cenegi, jak widzicie, kupiłem swoją kopię w pudełku. Nie mam jej odpakowanej, bo grałem na promce i chciałem po prostu ją mieć na swojej półce i zapłaciłem za nią pełną oczywiście cenę, co wydaje mi się, że jest wystarczającą rekomendacją, bo gra, która by mi się średnio podobała, grając na promce, no nie kupiłbym pełnej wersji, czy też wersji premierowej, a proszę, mam. I muszę przyznać, że jest to jeden z takich perełek. No i tutaj właśnie dochodzimy do tego, że to jest gra taka, która troszkę pojawiła się znikąd. Nie miała jakiejś ogromnej kampanii marketingowej i nagle pojawiła się gra, która jest tak niesamowicie dobra. Nie miała, wiecie, budżetu na reklamę wielkości, nie wiem, Uncharted 4, a mimo wszystko zaskoczyła niesamowitą jakością rozgrywki, fajną mechaniką i niesamowitą fabułą i to się naprawdę udało. Aha, no i jeszcze tutaj nie wspomniałem, jest po napisach końcowych jest pewna scenka, która wywraca po części całą fabułę do góry nogami. Choć przyznam szczerze, że grając w grę i grając w taki sposób, że mocno wąchałem ściany, po jakimś czasie zacząłem podejrzewać, że coś takiego będzie. Nie do końca może dokładnie to, co było, ale coś w podobie. Także też jest tutaj, dodam, że jest fajne zakończenie. No jest zakończenie, które wywraca całą fabułę do góry nogami, jest pozwala spojrzeć na tą grę troszkę, całą fabułę troszkę w inny sposób. I to jest też bardzo, w mojej opinii, pozytywne. To, co zostało z Dishonored, dla fanów Dishonored, to został taki charakterystyczny design postaci lekko karykaturalnych. I to jest tutaj widać, że to jest podobny styl graficzny co w Dishonored. Natomiast jeżeli chodzi o grafikę, nie jest to jakaś olśniewająca grafika. To jest gra, którą nie grasz dla grafiki. Grasz dla fabuły, grasz dla właśnie tych mechanik wszystkich, które zostały tutaj pokazane. Natomiast pod kątem graficznym to nie jest jakiś totalny wypas, od razu powiem, ale nie to jest najważniejsze. Bo szybko to schodzi na dalszy plan, gdy zaczynasz wsiąkać w tą historię i tak naprawdę interesować się tym, co się dzieje na tej stacji Talos 1 i grafika przestaje być jakaś super ważna. Licznik gry stanął mi na 40 godzinach. Pokazało mi to na konsoli, ale to jest licznik, który nie zalicza prawdopodobnie zgonów, czyli to jest takie jakbyś przeszedł bez zgonów od początku do końca. Prawdopodobnie można by doliczyć ze zgonami jeszcze 5, może 7 godzin, także całkiem niezły wynik, muszę przyznać.
nie rozwiązałem chyba w 100% wszystkich questów, znaczy na pewno nie rozwiązałem, bo tak jak mówię, gdy gra się zgliczowała, to już nie robiłem drugi raz tych questów, ale też gra zachęca do tego, żeby skończyć ją jeszcze raz, poznać inne zakończenia, bo tam tych zakończeń też jest parę. No i muszę przyznać, że jest to ogólnie bardzo, bardzo dobry tytuł, w jaki dawno w taki dobry tytuł nie grałem. Dawno nie grałem w taką grę, która mnie tak niesamowicie zaskoczyła. Pojawiły się też informacje, że źle się stało, że gra wyszła w tej formie, a nie w tej formie, która była prezentowana na tych pierwszych trailerach i że to nie jest jakby sequel tego Preya z 2006 roku chyba. Ja powiem tak, w mojej opinii wyszło lepiej. Wolę taką grę niż strzelanie do ufolutków i taką typową strzelaninkę FPS, na jaką się to zapowiadało. Oczywiście pewnie to by nie było, byłoby to bardziej jakoś rozbudowane, ale to co dostałem, jestem z tego niesamowicie zadowolony i uważam, że lepiej się stało, że ta gra wyszła w takiej formie niż w tej formie, która była prezentowana na tym trailerze CG w 2006 czy 2005 roku, już nie pamiętam teraz kiedy to było pokazywane. Ja uważam, że lepiej się stało. Gra jest naprawdę dobra, bardzo mocny kandydat do gry roku, na pewno zbierze trochę nagród, na pewno uda im się zebrać. No i cóż, polecam z całego serca, bardzo fajna gra, bardzo fajny tytuł, fajna mechanika i wszyscy, którzy lubili BioShocka, System Shocka, myślę, że będzie się czuć jak w domu i będzie to gra, która dokładnie wejdzie w wasze gusta, że tak powiem, tak? Także polecam z całego serca. Prey sprawił mi masę radochy, dawno nie grałem w coś tak dobrego, a jeżeli przyznaję, że Prey jest lepszy od Yakuzy Zero, to wiedz, że coś się dzieje. I jest to tytuł, który warto znać, warto zagrać, bo w mojej opinii już teraz przechodzi ta gra do klasyki gier wideo i no i z tego powodu chociażby warto ją poznać. Ok, dziękuję firmie Cenega za dostarczenie promki, dzięki temu mogłem się zapoznać, oczywiście tak jak mówię, kupiłem i tak swoją kopię, czego zupełnie nie żałuję, bo tytuł w mojej opinii jest grą, do której prawdopodobnie jeszcze wrócę w przyszłości nie raz, podobnie jak to było z BioShockiem. To tyle. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć.